Hej teoretycy, jestem Karol, witam was na kanale Unbridled Buffalo i oglądacie teraz teorię BTS, a stąd już nie ma odwrotu. Zaczynamy! Jak wiecie, comeback BTS zbliża się wielkimi krokami i już niedługo czeka nas premiera nowego albumu, czyli Love Yourself Answer, a wraz z nim nowy teledysk, nowe notki i więcej teorii. Powiem szczerze, że z każdym kolejnym albumem notek jest coraz więcej, robi się w nich coraz większy chaos, bo nagle się okazuje, że notka Yoongiego z wersji O albumu Tear powinna być gdzieś pomiędzy notkami z Hair i po prostu robi się ogromny bałagan. Dlatego też nie do końca wiem, czy zanalizowane notki powinny się pojawić na naszym kanale przed następnymi dwoma albumami, bo przypominam, że czekamy jeszcze na Love Yourself Wonder i mam wrażenie, że tak naprawdę to nigdy się nie doczekamy i Big Hit po prostu robi nam kolejnego psikusa. W każdym razie odpowiedzi na wszystkie pytania znajdują się właśnie w notkach dołączanych do albumów serii Love Yourself, więc jeżeli ktoś z was ich jeszcze nie czytał, czy to w polskim, angielskim, czy jakimkolwiek innym tłumaczeniu, to zachęcam, bo bez nich teorie robią się po prostu chaotyczne i ciężko jest zrozumieć plot. Tak więc notki dodawane do albumów Love Yourself powiedzą nam wszystko, prawie wszystko, bo póki co nie odpowiadają na kilka głównych pytań, ale mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni i przypominam wam, że to wszystko to jest historia stworzona w całości przez Big Hit Entertainment, która nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem chłopaków, czyli mówiąc krótko, nikt nie zginął, nikt nie został porzucony i nikt nie miał wypadku samochodowego. Ale przejdźmy do tego, co się dzieje teraz, bo kilka dni temu, tradycyjnie już, tak jak przed premierą każdego albumu z serii Love Yourself, Big Hit opublikowało nową notkę i tym razem jest to notka Jina z 2 sierpnia roku 2022 i przypomnę jeszcze, że notki Jina zawsze różniły się od tych innych, bo Jin zawsze wydaje się samotny, w dodatku obwinia się za to, co się stało i dlaczego BTS tak naprawdę nie jest już razem, ale do tej pory nie wyjawił im prawdy. Wspomina też ciągle, że po powrocie z nadmorza ich drogi się rozeszły i wszyscy byli sami. Nie wiemy, co się stało nad morzem, ale wiemy, że jest to kluczowy moment, który pojawił się już w prologu, ale także w euforii, czyli intro do Love Yourself Wonder. W nowej notce opublikowanej przez Big Hit Jin otwiera drzwi od schowka w klasie, jest środek lata, a przebywanie tam sprawia Jinowi ból i przywołuje tylko i wyłącznie bolesne wspomnienia. Chce stamtąd uciec, jednak Vi go powstrzymuje i każe mu jeszcze raz spróbować przypomnieć sobie, co się tam wydarzyło. Z każdym kolejnym wspomnieniem Jin odczuwa coraz więcej bólu i chce się po prostu stamtąd wydostać, przez co wybucha kłótnia pomiędzy nim a Taehyungiem, który próbuje go powstrzymać przed tą ucieczką. Sprzeczka staje się na tyle poważna, że Jin uderza plecami w coś, co do tej pory wydawało im się tylko ścianą. Jak się okazało, nie była to zwykła ściana, bo za nią ukryta była szafka. Przez tyle lat chodzenia do tej szkoły nie mieli pojęcia o istnieniu tej szafki. Namjoon otworzył jej drzwiczki i wyciągnął ze środka notes i po przeczytaniu imienia właściciela Jin odkrył, że jest to pamiętnik jego ojca, jednak nie był on prowadzony regularnie, czasem brakowało kilku dni lub nawet miesiąca i jedne strony były pobrudzone krwią, inne atramentem. Jin pisze, że jego ojciec był taki jak on, też popełnił błąd i stracił przez to przyjaciół, mimo że poświęcił wszystko, żeby to naprawić, ale koniec końców się poddał i zawiódł. Jin za to pisze, że on nie był w stanie przyznać się do popełnionego błędu i tego, co zrobił. Cierpi przez to wszystko, jednak wie, że nic nie dzieje się przypadkowo. Być może znalazł się w tym miejscu i odnalazł dziennik swojego ojca, by w końcu zrozumieć i odnaleźć mapę swojej duszy. Ale oprócz tej smutnej rzeczywistości przypomina sobie także, że to wszystko zaczęło się właśnie tutaj, czyli w szkole. To tutaj poznał swoich przyjaciół, spotykali się, śmiali, spędzali razem czas i to było źródłem jego szczęścia. Tak prezentuje się treść notki opublikowanej kilka dni temu przez Big Hit Entertainment i powiem wam szczerze, że te notki i cała ta historia stają się coraz bardziej przerażające, bo jaki czyn popełnił Jin, że 7 przyjaciół się rozstała, że nie są już razem i tak naprawdę nie wybaczyliby mu, gdyby się dowiedzieli, co zrobił. Wszyscy spodziewali się odpowiedzi na te pytania w intro i od jakiegoś czasu było wiadomo, że intro do Love Yourself Answer należy do Jina, a jako że on gra kluczową rolę w tej historii, to można było uznać, że dostaniemy odpowiedzi przynajmniej na część tych pytań, ale oczywiście to by było zbyt proste i stało się wręcz przeciwnie, nie dostaliśmy żadnych odpowiedzi, a Big Hit pozostawiło po prostu jeszcze więcej pytań. Ale zanim przejdę do treści samego intro, skupmy się przez chwilę na tytule, czyli na Epiphany, bo Epiphany oznacza dosłownie epifanię, objawienie, niezwykłe doznanie lub olśnienie. Tytuł intro idealnie współgra z tekstem piosenki i jego znaczeniem, bo w końcu rozumiemy, że najpierw musimy pokochać samych siebie, zanim obdarzymy miłością inną osobę. I to było całym przesłaniem serii Love Yourself, ale także głównym wątkiem zawartym w Fake Love. Jeżeli oglądaliście moją teorię do Fake Love, to prawdopodobnie pamiętacie znaczenie całej piosenki, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie pokochać siebie, to nie uda nam się szczęśliwie dzielić miłością z innymi. Dla drugiej osoby jesteśmy w stanie zrobić wszystko, byleby ta druga osoba
osoba nas pokochała, często widzimy wiele swoich wad i próbujemy je zamaskować, udając kogoś, kim nie jesteśmy przed osobą, którą kochamy, ale wtedy ta miłość jest fałszywa, stąd fake love. W jednym z wywiadów Namjoon dokładnie wyjaśnił znaczenie całego konceptu. This time, this album is gonna be like, if you're not true to yourself, like your love will finally and won't last. Mając w głowie znaczenie całego konceptu, możemy z łatwością połączyć to z Epiphany i to olśnienie będzie łączyło się z tym, że nagle jesteśmy w stanie pokochać samych siebie, akceptujemy siebie takimi, jacy jesteśmy i dopiero w tym momencie możemy być szczęśliwi i obdarzyć miłością inną osobę. W końcu możemy przejść do analizy teledysku do Epiphany, ale na sam początek muszę powiedzieć, że jest to jedno z mniej teoretycznych wideo, jakie ostatnio wydało Big Hit. Co prawda znajduje się tam kilka symboli, odniesień do innych teledysków, do filmów, do historii, do całego konceptu, ale tak naprawdę nie doszukałam się tam niczego, co zrzuciłoby mnie z nóg, ale jestem pewna, że teledysk to zmieni, więc pozostało nam jedynie czekać. Na samym początku widzimy Jina siedzącego na kanapie i wszystko jest czarno-białe. Jest on otoczony symbolami, które już znamy, na przykład na krześle leży pamiętnik dziewczyny upuszczony przez nią przy przejściu kolejowym w Highlight Reel i widzieliśmy go także w scenach z Jinem, który szykował się do spotkania z dziewczyną. I pamiętając to, co powiedziałam chwilę temu o koncepcie BTS, o udawaniu kogoś, kim nie jesteśmy, byleby tylko druga osoba nas pokochała, to możemy stwierdzić, że właśnie Jin jest taką osobą, ponieważ czyta pamiętnik dziewczyny, poznaje jej sekrety, żeby jej zaimponować, jednak ta miłość jest fałszywa i nawet kończy się tragicznie. Przy okazji tematu Jina i dziewczyny z Highlight Reel warto wspomnieć, że podczas ich spotkania Jin miał przy sobie bukiet kwiatów Smeraldo, są to kwiaty całkowicie wymyślone i pojawiły się już wcześniej m.in. na plakatach promujących Love Yourself Hair, w Highlight Reel, ale też Singularity i Fake Love, więc jeżeli jeszcze nie wiecie, co to są kwiaty Smeraldo i jak powstały i skąd się wzięły, to zachęcam do obejrzenia części teorii w całości poświęconej właśnie kwiatom Smeraldo i link znajdziecie w opisie tego filmiku. Pewnie zastanawiacie się, co temat tych kwiatów ma wspólnego z Epiphany i o dziwo dużo, bo jak się okazuje, sam pomysł powstania kwiatów Smeraldo mógł powstać dzięki książce Szmaragdowe Miasto Krainy Oz, której tytuł oryginalny to, uwaga, La Città di Smeraldo di Oz. Książka opowiada o mężczyźnie, który mieszka w pałacu, jest uznawany za brzydkiego, hoduje on kwiaty, ale pewnego dnia zauważa kobietę, która mu te kwiaty wykrada. Odkrywa, że ona to robi, by je sprzedać, a pieniądze są jej potrzebne do życia. Mężczyzna chce pomóc tej kobiecie, jednak uważa, że przestraszy się ona jego wyglądu, dlatego postanawia stworzyć kwiaty, które jeszcze nie istnieją na tej planecie, by kobieta mogła je sprzedać po wyższej cenie. Jednak zanim udaje mu się to zrobić, zanim udaje mu się dać jej te kwiaty albo się ujawnić, kobieta niestety umiera. Dokładnie coś takiego dzieje się w Highlight Reel i jest napisane w notkach. W jednej z tych notek jest napisane, że Jin szuka kwiatów wyjątkowych, innych niż wszystkie i jedynych na świecie i właśnie takimi kwiatami są kwiaty Smeraldo. W międzyczasie czyta też czerwony pamiętnik dziewczyny, by ją lepiej poznać, a gdy w końcu dochodzi do spotkania i Jin ma dać jej te kwiaty i ujawnić swoją twarz, dziewczyna umiera potrącona przez samochód. Jest to bezpośrednie nawiązanie do konceptu Love Yourself. Jin zamiast pokochać siebie i spotkać się z dziewczyną, maskował swoje wady, udając kogoś, kim nie jest i bazował na informacjach wyczytanych z jej pamiętnika. A Epiphany jest właśnie takim momentem, kiedy on w końcu rozumie swój błąd i uczy się kochać siebie. W teledysku widzimy też wazon z kaliami, który znamy z Highlight Reel, ze scen z Jinem, kiedy to przygotowywał się do randki z dziewczyną. Kalie to kwiaty wykorzystywane podczas dwóch rodzajów uroczystości, na ślubach i podczas pogrzebów. Można z nich tworzyć zarówno wiązanki ślubne, jak i wieńce pogrzebowe, natomiast białe kalie symbolizują czystość i niewinność. Kalia została wykorzystana podczas tych konkretnych scen, by ukazać, że każda historia ma dwa możliwe zakończenia, dlatego też dzień z Highlight Reel został powtórzony dwa razy. Wazon z kalią może symbolizować albo to szczęśliwe zakończenie historii miłosnej, albo tragiczne i wtedy wazon upada. Podobnie też dzieje się w Epiphany. Widzimy dwóch dżinów, a nie jednego. Czynności są powtarzane, lecz mają inny skutek w naszym życiu. Zgodnie z tym, czy podejmiemy dobrą decyzję lub złą, możemy mieć albo szczęśliwe, albo tragiczne zakończenie. Dlatego też Jin powtarza w swoich notkach, że chciałby cofnąć czas, podjąć inną decyzję i naprawić swoje błędy. 시간을 되돌릴 수 있다면 우리는 어디로 돌아가야 할까? 그곳에 이르면 모든 실수와 잘못을 바로잡고
않았을까? Wie, że gdyby podjął inną decyzję, nie powstałby ten ciąg przyczynowo-skutkowy, który doprowadził do tragicznych wypadków i do rozpadu jego przyjaźni z resztą BTS. Po ukazaniu się Epifanii w internecie znowu pojawiła się masa teorii o podróżowaniu w czasie, jednak ja nadal trwam przy swoim, bo nie uważam, żeby Big Hit nagle miało wpleść wątek nadprzyrodzony do całej tej historii. To, co pokazuje nam Big Hit w notkach i w filmach, nie jest wbrew pozorom zabawą z czasem i ingerowaniem w niego, a raczej ukazywaniem dwóch alternatywnych zakończeń. Tego, co się stanie, jeżeli podejmiemy złą decyzję i najpierw nie nauczymy się kochać siebie, i tego, co się stanie, jeżeli najpierw będziemy w stanie zaakceptować swoje własne ja. Dlatego najpierw musimy się zreflektować i stąd sceny z Jinem wpatrującym się w swoje własne odbicie. Cały teledysk do Epifanii polega na identycznych scenach pokazanych w różny sposób. Jin ciągle wychodzi z domu prawdopodobnie, by spotkać się ze swoją dziewczyną, jednak to spotkanie nie przebiega tak, jakby chciał. Stąd różne zakończenia. Nie chodzi tutaj o podróżowanie w czasie, a przynajmniej nie w sensie dosłownym. Jin co prawda mówi, że chciałby cofnąć czas i naprawić swoje błędy i prawdopodobnie większość z nas chciałaby zrobić to samo, cofnąć się do tego jednego konkretnego momentu i zmienić naszą decyzję. Jednak każda taka ingerencja niosłaby ze sobą skutki. Jedna, nawet najmniejsza zmiana mogłaby odmienić całe nasze życie. Jest to też nawiązanie do efektu motyla, który zakłada, że na przykład trzepot skrzydeł motyla w Polsce jest w stanie wywołać burzę w Hiszpanii 3 dni później. Nawet cofając czas nie możemy być pewni, że uda nam się coś naprawić. Zawsze coś pójdzie nie tak, jak chcieliśmy. W jednej ze scen widzimy, jak Jin po wyjściu z domu stoi w deszczu i ta scena może nam przypominać scenę z Lie, która wyglądała prawie identycznie. Najpierw padał deszcz, a następnie krople zaczęły się unosić, zupełnie jakby czas został cofnięty. W obu tych przypadkach zarówno Jina, jak i Jimina było już za późno, to kłamstwo ich pochłonęło i nawet jeżeli chcieliby to zmienić, to skutków tych błędów i kłamstw nie da się już cofnąć. Dlatego też w kolejnej scenie widzimy, jak Jin wraca do mieszkania i znów ten drugi Jin się ubiera i wychodzi, bo po prostu chciałby zmienić bieg wydarzeń. Możecie odebrać te niekończące się i powtarzające sceny na dwa sposoby, w zależności od tego, zwolennikami jakiej teorii jesteście. Albo Jin faktycznie cofa się w czasie, próbuje naprawić te błędy, ale za każdym razem pojawia się jakiś inny problem, albo po prostu są to ukazane alternatywne zakończenia dla tej danej historii. Czyli po prostu jedna wielka metafora. Prawda jest taka, że to od nas zależy, co się wydarzy. Jin w Epifanii mówi, że nauczył się kochać siebie i my też powinniśmy. Gdy zdejmiemy maskę z twarzy i pokażemy swoje własne ja, które my akceptujemy, nasze życie będzie wyglądać zupełnie inaczej i będziemy w stanie odnaleźć szczęście. Pod koniec Epifanii pojawia się napis będący częścią notki. Na końcu tej podróży zacząłem odnajdywać siebie i skończyłem tam, gdzie zacząłem. Musisz w końcu odnaleźć moment, w którym to wszystko się zaczęło, odkryć mapę swojej duszy, która wskaże ci drogę. Jest to coś, co mają wszyscy, jednak nie każdy potrafi to odnaleźć. Od tej chwili ja również zacznę tego szukać. Epifanii uczy nas widzieć to, co najcenniejsze i zrozumieć samych siebie. Co prawda teledysk mocno łączy się z historią, która jest zawarta w notkach, z faktem, że Jin żałuje, chciałby cofnąć czas i naprawić wszystkie swoje błędy, ale tak naprawdę przekaz zawarty w tekście piosenki i w teledysku jest bardzo mocno metaforyczny. Pod koniec tego teledysku pojawia się jeszcze jedna bardzo znacząca scena, ponieważ zdjęcie, na którym widzimy tylko i wyłącznie Jina nad morzem, zamienia się powoli w zdjęcie całego BTS nad morzem i to już widzieliśmy zarówno w prologu, jak i pod koniec Run. Ale oprócz tej zmiany na zdjęciu jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, bo w wodzie, jeżeli się przyjrzymy, zauważymy ramę od obrazu, a dobrze wiemy, że Jin przyglądał się w teledyskach BTS już wielu obrazom. To było na tyle, jeżeli chodzi o intro do Love Yourself Answer Epifanii i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie swoje własne teorie i opinie, to oczywiście napiszcie mi je w komentarzach, bo ja kocham czytać Wasze komentarze i one są zawsze pomocne w tworzeniu kolejnych części teorii. Przypominam Wam, że to tylko moja opinia, jeżeli jesteście zwolennikami teorii o podróżowaniu w czasie Jina, to też nie ma w tym niczego złego, ale dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie. Do zobaczenia w następnym filmiku.